Co z Polską na Eurowizji 2026? To pytanie zadają sobie nie tylko fani konkursu piosenki Eurowizji, ale także wszyscy ci, do których docierają coraz to nowsze newsy na temat przyszłorocznego konkursu. Zapraszam Was na materiał, w którym prezentuję nie tylko najnowsze informacje w kontekście Polski na Eurowizji, ale także w kontekście Izraela. Mówię o swoich przewidywaniach i analizuję różne scenariusze, jak mogłaby zachować się telewizja polska. Cześć wszystkim, tu Michulec i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj taki film pogawędkowy, pogadankowy, więc tak jak ja, zróbcie sobie herbatkę, zasiądźcie i porozmawiajmy na temat Polski na Eurowizji 2026. Czas wylać herbatę. Dobra, dość tych żartów, bo dzisiaj będzie naprawdę na poważnie. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to oczywiście zostaw łapkę w górę, zostaw podbicie kanału, jak również komentarz, jak Ty uważasz, jak powinna zachować się Polska w kontekście Izraela na Eurowizji i czy Twoim zdaniem Polska weźmie udział, czy nie weźmie udziału i na jakich zasadach. A jeżeli jesteś tutaj nowy, to oczywiście zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, byś nie przegapił lub nie przegapiła żadnego nowego newsa, żadnych nowych reakcji związanych z Eurowizją. Czas leci nieubłaganie, mamy połowę października, a telewizja polska jest w gronie 12 nadawców, którzy brali udział w poprzedniej Eurowizji, a jeszcze nie wyrazili swoich intencji co do udziału w Eurowizji 2026. W tym gronie, jak widzicie, są nadawcy, którzy bojkotują udział Izraela w Eurowizji, na przykład Hiszpania, Słowenia, Irlandia, Islandia, Holandia, ale jak widzicie, w tym gronie jest także kilku nadawców, którzy wstrzymują się od wypowiedzi w sprawie Izraela. Tajemnicą też nie jest, że telewizja polska jest właśnie jednym z nich i unika tego tematu, czekając na ostateczne decyzje w sprawie startu Izraela w konkursie. Tu pojawia się oczywiście problem Izraela, który już tłumaczę w innym swoim filmie na kanale. On został co prawda nagrany miesiąc temu, ale nie zdezaktualizował się, jeśli chodzi o te największe problemy, największe zarzuty co do udziału Izraela w konkursie. Tak więc, jeżeli chcecie sobie to odświeżyć, to oczywiście zachęcam. Jest on podpięty właśnie w karcie tutaj. Nas w kontekście Polski na Eurowizji interesuje sytuacja obecna, a mianowicie, że nie ma zgodności między nadawcami w sprawie udziału Izraela w konkursie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniu, przewodnicząca Europejskiej Unii Nadawców jeszcze we wrześniu zapowiedziała, że w listopadzie, na początku listopada odbędzie się specjalne, nadzwyczajne spotkanie, podczas którego nadawcy zagłosują za sprawą Izraela w Eurowizji. I szczerze mówiąc, muszę tutaj pochwalić Europejską Unię Nadawców, bo ten pomysł brzmiał naprawdę dobrze. Po pierwsze, nadawcy mieli możliwość zagłosowania, czyli wyrażenia swojej woli indywidualnie, każdy, czy jest za, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Z drugiej zaś strony organizowanie głosowania w listopadzie to oznacza, że mamy jeszcze pół roku do Eurowizji, czyli w przypadku, że na przykład Izrael zostaje wyrzucony z Eurowizji, no to nadawcy mają spokojnie pół roku pracy nad tym, jak wybrać reprezentanta, jak przygotować się do konkursu i oczywiście powalczyć o jak najlepszą lokatę, możliwie wygraną. Najpierw było duże poruszenie, jaką większością ma być głosowana sprawa Izraela. Czy większością bezwzględną, czyli 50% plus 1 jest potrzebnych za wykluczeniem Izraela do zrealizowania tego celu, czy większością kwalifikowaną, na przykład 75%, taka jak jest niezbędna przy akceptacji nowego członka EBU. Dalej było larum, czy głosować będą wszyscy członkowie EBU, czyli także telewizje z krajów arabskich, które wiadomo byłyby przeciwko udziałowi Izraela co do zasady. A może powinni głosować tylko ci nadawcy, którzy zadeklarowali, że wezmą udział w Eurowizji 2026. Dalej pojawiają się spory, jak liczyć te głosy, no bo w Europejskiej Unii Nadawców jest teoretycznie taki system, że każde państwo ma określoną liczbę głosów, ale jeżeli dane państwo reprezentuje 2-3 nadawców, no to ta pula głosów po prostu rozdziela się na te 2 czy 3 części. Dużo pytań, mało odpowiedzi i choć spotkanie miało być ogłoszone już na początku października, no to mimo, że mijały kolejne tygodnie, no to ani żadnej informacji, ani żadnych szczegółów o tym spotkaniu oczywiście nie wiedzieliśmy i 13 października dotarła do nas informacja, że spotkanie się nie odbędzie, za to podczas Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Unii Nadawców zaplanowanego na początek grudnia odbędzie się dyskusja w sprawie udziału Izraela. Nie ma wątpliwości tutaj, że to oczywiście nie przypadek, że taka decyzja zapada dokładnie w dzień, kiedy Donald Trump przyjeżdża do Izraela, przyjeżdża do Egiptu i ogłasza realizację planu pokojowego dla strefy Gazy. Zapytacie mnie, Mieszko, co w praktyce zmienia ta decyzja Europejskiej Unii Nadawców? A ja Wam odpowiem, że zmienia bardzo dużo, bo po pierwsze nadawcy mają automatycznie miesiąc mniej czasu na przygotowania. Oczywiście wszyscy ci nadawcy, którzy czekają na pozytywną czy jakąkolwiek decyzję w sprawie Izraela. Ale po drugie i ważniejsze, dzisiaj mowa już nie jest o głosowaniu, a o dyskusji w sprawie Izraela na Eurowizji. Nie wiem jak dla Was,
teraz dla mnie jest to jasny sygnał, że Europejska Unia Nadawców będzie optować za tym, żeby Izraela nie wykluczać z przyszłorocznego konkursu. Wszystko będzie zależało od tego, jak silny głos będzie nadawców i jak bardzo oni będą chcieli i będą naciskali na to, żeby jednak takie głosowanie się odbyło. Pamiętamy, że na poprzednim zgromadzeniu ogólnym EBU, które odbyło się w lipcu, też była dyskusja w sprawie Izraela, też miało być głosowanie, ostatecznie go nie było, a zatem możliwe jest, że ta kwestia po prostu bardzo, ale to bardzo się rozmyje. Tym bardziej, że organizatorzy tegorocznej edycji, Austriacy, czyli nadawca ORF, zapowiada, że oni widzą reprezentanta Izraela w konkursie organizowanym w Wiedniu. Ja wiem, że ten film ma być o Polsce, ale nie da się omówić sytuacji Polski na Eurowizji bez rozłożenia na czynniki pierwsze sytuacji związanej z udziałem Izraela w konkursie. Chcę tylko tutaj dodać, że od grudniowego spotkania EBU naprawdę zależy przyszłość konkursu piosenki Eurowizji, bo albo Izrael zostanie wykluczony i w końcu nadejdą jakieś zmiany i konkurs bardziej skupi się na muzycznych aspektach, albo Izrael dalej będzie brał udział, dalej będzie z tego robił polityczne wydarzenie, no i na pewno część widzów odejdzie, no bo nie będzie zgadzała się na to, by Izrael brał udział w Eurowizji, nie będzie chciała po prostu oglądać wyreżyserowanego spektaklu mającego na celu wyłonienie Izraela jako zwycięzcę televotingu. I jest oczywiście też takie zagrożenie, że część krajów, które już dzisiaj zapowiada bojkot konkursu piosenki Eurowizji, jeżeli Izrael weźmie udział, też faktycznie zrezygnuje ze startu. Pominął już zupełnie, że plan pokojowy Donalda Trumpa dla strefy gazy obowiązuje od zaledwie kilku dni, a Europejska Unia Nadawców podejmuje już decyzję tak, jakby wielodekadowy konflikt już został rozwiązany. Otóż raz jeszcze przypominam, że nie chodzi tutaj tylko o działania Izraela na arenie międzynarodowej, nie chodzi o działania Izraela w strefie gazy, ale także o działania izraelskiego nadawcy, jakie miały miejsce w ostatnich 2 latach, a które moim zdaniem dyskwalifikują go jako uczestnika konkursu piosenki Eurowizji. Mówię o tym filmie o Izraelu, więc raz jeszcze tam Was odsyłam. Dobra, czas na najważniejsze pytanie tego odcinka. Jak w tej sytuacji odnajduje się Polska? Oficjalnie nijak, bo przecież Telewizja Polska oficjalnie nie bierze udziału na ten moment w konkursie piosenki Eurowizji 2026. Jak zatem może zachować się nasz nadawca? Widzę tutaj 3 alternatywne scenariusze. Opcja pierwsza: ogłosić, że Telewizja Polska nie weźmie udziału w Eurowizji, jeżeli weźmie w niej udział Izrael. To oczywiście spotkałoby się ze zrozumieniem i wsparciem mediów eurowizyjnych, ale na pewno dla niektórych fanów byłaby to trudna sytuacja, że Polski nie ma w konkursie. Ja osobiście taką deklarację widziałbym nie jako otwartą chęć rezygnacji z Eurowizji 2026, ale element wywierania presji na Europejską Unię Nadawców, pokazując, że hej, jest nas więcej, jest więcej tych nadawców i jeżeli nie zostanie podjęta decyzja w sprawie Izraela, która wykluczy go z konkursu ze względu właśnie na szereg różnych nieprawidłowości i zachowań, które, tak jak mówiłem, dyskwalifikują Izrael jako uczestnika Eurowizji, to wy jako Europejska Unia Nadawców, wy jako organizatorzy Eurowizji będziecie mieli dylemat, czy organizować w ogóle ten konkurs, no bo okaże się, że nagle bierze w nim udział 15 czy 20 państw. Taka deklaracja wydaje mi się, że jest moralnie słuszna, ale wydaje mi się też, że trochę jest już na nią za późno, że odpowiedni czas był w połowie września albo pod koniec września, kiedy nadawcy publiczni rzeczywiście deklarowali bojkot Eurowizji w przypadku startu Izraela. Teraz, gdy w ostatnich tygodniach nie ma żadnej nowej tego typu deklaracji, no to nie wiem, czy ona wywrze na kimś wrażenie, tym bardziej, że okazuje się, że ta koalicja tych państw, tych nadawców, którzy byliby ewentualnie za bojkotem, jest dość mała. Opcja druga: już teraz ogłosić, że Telewizja Polska weźmie udział w Eurowizji 2026, niezależnie od głosowania w sprawie Izraela. I ja wiem, że taka decyzja oczywiście spotkałaby się z ogromną krytyką środowiska, nie tylko fanów Eurowizji, ale w ogóle opinii publicznej. Wyobrażam też sobie, że znaczna część środowiska artystycznego też nie chciałaby się zgłosić wtedy na Eurowizję, no bo po co mieliby brać udział w jakimś kontrowersyjnym wydarzeniu i też bardzo mocno krytykowanym przez ogół społeczeństwa. Tylko że wiecie, co jest w tej sytuacji najgorsze? Jeżeli Telewizja Polska za 2 miesiące rzeczywiście będzie musiała zagłosować, opowiedzieć się w jakiś sposób w sprawie Izraela i zagłosuje albo za utrzymaniem Izraela, albo po prostu wstrzyma się od głosu, co i tak może pomóc Izraelowi zostać w konkursie i to się wyda, bo umówmy się, to głosowanie, czy wyniki tego głosowania prędzej czy później ujrzą światło dzienne, to ta krytyka i tak spadnie, i tak będzie hejt, i tak będzie gnój w internecie, no tylko tyle, że Polska będzie miała 2 miesiące mniej czasu na przygotowanie się na Eurowizję, a że warunki będą kontrowersyjne, no to wiadomo, że ta ławka rezerwowa chętnych pojechania na konkurs będzie dużo, dużo mniejsza. To określenie się Telewizji Polskiej w sprawie startu w Eurowizji jest dość istotne, bo już dzisiaj mierzymy się z tym negatywnym zjawiskiem, które obserwujemy od kilku lat,
że niektórzy artyści, twórcy internetowi, influencerzy, niszowi twórcy, także twórcy LOL contentu promują się i próbują wybić się na temacie Eurowizji, deklarując niby, że zgłaszają piosenkę na Eurowizję, mówiąc, że tak, ja już mam gotową piosenkę, a tak naprawdę może chodzić po prostu o promocję swojego utworu, bo Eurowizja daje zasięgi. Nie zrozumcie mnie źle, nie oskarżam nikogo, kto do tej pory ogłosił, że zamierza starać się o wyjazd na Eurowizję, że zrobił to z jakichś prywatnych albo nie wiem, negatywnych pobudek. Absolutnie nie. Ja wiem też, że jako twórca komentarzy też napędzam trochę machinę tego zjawiska, no bo komentuję, bo reaguję, bo informuję o tym, że ktoś nagrywa piosenkę na Eurowizję. Ale wiecie, ja też nie czuję się adekwatny jako osoba do weryfikowania intencji poszczególnych osób. Staram się wierzyć, że osoby, które rzeczywiście zgłaszają się, mówią, że zgłaszają się na Eurowizję, czy tworzą piosenkę na Eurowizję, rzeczywiście to robią, a nie robią to tylko dlatego, że chcą promować w ten sposób swoją twórczość. Jeżeli rzeczywiście mają jakieś takie negatywne pobudki, negatywne intencje, no to po jakimś czasie na pewno to wyjdzie i wystawimy im oczywiście rachunek, ale tak jak mówię, no sytuacja niestety robi się coraz bardziej skomplikowana. Tego zjawiska oczywiście by nie było, gdyby Telewizja Polska zadeklarowała, że weźmie udział w Eurowizji i już teraz opublikowała nam regulamin czy to naboru, czy to preselekcji. W tamtym roku był zresztą świetny punkt, który zakazywał informowania o zgłoszeniu się do preselekcji do momentu ogłoszenia wyników ścisłego finału konkursu. Ale niestety Telewizja Polska zdecydowała się na inną narrację. Wydaje mi się, że lepiej tutaj zrobili Hiszpanie, Finowie czy Portugalczycy, którzy z jednej strony, tak jak Polska, nie ogłosili, że wezmą udział w Eurowizji, ale mimo to już przygotowują oficjalnie, publicznie swoje selekcje. Co więcej, oni już tak naprawdę zdecydowali, kto w nich weźmie udział, no bo na przykład w Hiszpanii w Benidorm Fest, on i tak odbędzie się, niezależnie od tego, czy Hiszpania weźmie udział w Eurowizji, czy nie weźmie, i już znamy uczestników konkursu. Stawka selekcji jest już zamknięta w Finlandii, Portugalczycy również otworzyli swój nabór, dając też w regulaminie taki punkt, że jeżeli zwycięzca Festival da Canção nie będzie chciał, to może nie jechać na Eurowizję, może z niej zrezygnować z pewnych określonych powodów, na przykład właśnie, że nie chce brać udziału w konkursie, w którym będzie reprezentant Izraela. A co z piosenkami z Polski, które już teraz zostały wydane i zadeklarowane z myślą o Eurowizji? No nic, moim zdaniem to ich nie dyskwalifikuje, bo prawo nie działa wstecz. Jeżeli nawet w grudniu Telewizja Polska weźmie udział w Eurowizji i ogłosi regulamin preselekcji, to moim zdaniem piosenka, która została opublikowana w październiku z myślą o tym, że będzie brać udział w preselekcjach do Eurowizji, ma absolutnie do tego prawo. Też pamiętajmy, że czym innym jest mówić: hej, chcę zgłosić tę piosenkę na Eurowizję, a czym innym mówić: zgłosiłem swoją piosenkę do preselekcji do Eurowizji, które odbywają się w tym i w tym czasie. Wydaje mi się, że to są trochę dwie różne rzeczy i sama intencja nie powinna być karana, a co innego mówienie właśnie o tym, że zgłosiło się po opublikowaniu regulaminu. Ale wracając jeszcze do tego, co Telewizja Polska może w tym momencie zrobić, to jest jeszcze trzeci scenariusz, czyli że TVP nie podejmuje dzisiaj żadnej decyzji i czeka po prostu na rozwój wydarzeń. Oczywiście ma on swoją wielką zaletę, bo pozwala na reakcję adekwatną do obecnej, aktualnej sytuacji międzynarodowej w momencie głosowania. Co więcej, nie wyklucza on wewnętrznych, zakulisowych prac nad preselekcjami, czy nad w ogóle wyborem reprezentanta Polski na Eurowizję i możliwe, że właśnie takie prace też się dzieją. Oczywiście ma on też także wady. Po pierwsze, Telewizja Polska stawia się tutaj w roli biernego słuchacza, a nie aktywnego członka, który decyduje o fundamentalnych sprawach dla rozwoju i przyszłości Eurowizji. I wiadomo też, że odwlekanie tej decyzji i nie informowanie publicznie o zamiarach startu w Eurowizji, czy też sposobie wyboru reprezentanta najprawdopodobniej przełoży się na mniejszą liczbę zgłoszeń, na spadek ich jakości i oczywiście na krótszy czas promocji zarówno artystów, jak i finalistów preselekcji. Odpowiedzmy zatem na pytanie z tytułu odcinka: co z Polską na Eurowizji 2026? Gdybym ja miał obstawiać, to obstawiam, że Polska weźmie udział w konkursie piosenki Eurowizji i ogłosi swoją decyzję w grudniu po dyskusji, czy też po ewentualnym głosowaniu nad udziałem Izraela w Eurowizji. Widzę to nawet tak, że regulamin preselekcji zostanie ogłoszony w tym samym komunikacie, co oświadczenie o udziale Polski w Eurowizji. Pewnie w takiej sytuacji czas na zgłoszenia zostałby wydłużony do początku stycznia, potem w styczniu byłby czas na castingi i analizy i wybór oczywiście finalistów. Oni by zostali ogłoszeni na przełomie stycznia i lutego, a na przełomie lutego i marca mielibyśmy preselekcję. I szczerze mówiąc, taki scenariusz wcale nie jest najgorszy, bo pamiętam edycję Eurowizji, gdzie jeszcze w drugiej połowie lutego szukano reprezentanta Polski na konkurs, albo gdy stawiano całe preselekcje w 3 tygodnie, no jednak tutaj byłyby 2,5–3 miesiące, więc naprawdę jeszcze jest
jest jakiś czas, żeby wybrać tego reprezentanta, by zadbać o jakość zgłoszeń, by zadbać też o jakość tych preselekcji i oczywiście też przygotować już potem reprezentanta do konkursu, ale też nie czarujmy się, że te kraje, które osiągają najlepsze wyniki i te, które regularnie biorą udział w konkursie, to pracują nad projektem Eurowizja już od czerwca, już od wakacji i regulamin konkursu bardzo często jest ogłaszany jeszcze w wakacje, jeszcze przed 1 września, czyli taką datą, od kiedy można zgłaszać swoje piosenki. Tutaj mam oczywiście niedosyt, że wciąż niestety każdy rok jest inny i każdy rok to jest szukanie cały czas swojego miejsca, szukanie, walczenie o ten najlepszy wynik, a nie budowanie stałej pozycji, stałego formatu, który może po jakimś czasie zagwarantowałby nam sukces. Na koniec bardzo ważne słowa, które chciałbym, żeby wybrzmiały z tego materiału. Ten film nie ma na celu krytyki telewizji polskiej ani osób decyzyjnych odpowiadających za start Polski w konkursie piosenki Eurowizji. Domyślam się, że dla nadawcy jest to jeden z problemów dnia codziennego. Domyślam się także, że cała sprawa związana z Izraelem jest trudna, dynamiczna, nieprzewidywalna. Wiem, że osoby, które dziś pracują przy Eurowizji, też chciałyby, by Eurowizją kierowały jedynie emocje związane z muzyką. Ja mam to szczęście, że na Eurowizję patrzę ze swojej kanapy i też pewnie o wielu zakulisowych sytuacjach po prostu nie wiem, ale taki jest ten film. Ten film jest analizą, ten film jest o scenariuszach, ten film jest o przewidywaniach, o tym, jak będzie wyglądać przyszłość. A przyszłość Eurowizji, mam nadzieję, okaże się dla nas łaskawsza, niż się spodziewamy. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jestem ciekawy, jak Wy przewidujecie, jaka będzie decyzja Polski w sprawie konkursu piosenki Eurowizji. Co Ty byś zrobił? Jaki scenariusz Ty byś wybrał, jeśli to od Ciebie zależałby udział Polski w konkursie piosenki Eurowizji? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę, podbicie i oczywiście, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału. A ja się tymczasem z Wami żegnam. Widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.